wśród demonstrantek przechadzają się panowie z pyta.pl. To jest zupełnie bez sensu. Rozmawiać z nimi, rozmawiać z nimi. To jest zupełnie... Tutaj pyta.pl, nagrywamy właśnie wstęp, jesteśmy na Manifie, mamy nowy pin do lokam, technologia, prawda, że robi wrażenie, robi? O, tak jak na pierwszej Manifie też jest pan, który sprzedaje ulotki, pan od już chyba 11 lat, tak. Od 11 lat nie wypowiedział się jeszcze dla pyty.pl, hasła się trochę zmieniają, bo zmieniają się realia. Czy panie mogłyby nam tak wymienić główne postulaty dzisiejsze? Możemy sobie poczytać tutaj. Manifa też się zmienia, jak zmieniają się czasy, rośnie, ale hasła są inne co roku. Pod jakimi hasłami pani osobiście w takim razie, jeżeli pani odpowiada za Manifę jako taką? Pod hasłem, że wolność jest najistotniejsza dla człowieka i każdy ma wybór i trzeba to szanować. No tak, ale to takie truizmy trochę. Ostatnio głośno było o tej tak zwanej pigułce dzień I powinna po. być, i powinna być. Ale są też zwolennicy pigułki gwałtu, prawda? Że co, przepraszam? Bo jest też pigułka gwałtu. No, szanowny panie, odkąd gwałt jest legalny? No właśnie nie jest, nie jest. W związku z powyższym jakiś środek, który przyczynia się do gwałtu, jest niezgodny z prawem. A tutaj absolutnie. Przecież każdy dobrze wie, że to nie chodzi o aborcję, tylko to chodzi o zapobiedzenie zapłodnienia i tylko i wyłącznie. I każdy sobie wybiera. Czyli jeżeli by taki kompromis, jeżeli by ustalić taki kompromis na przykład, Było dobrze. że zamiast pigułki dzień przed pigułki dzień po, dzień przed pigułka oraz pigułka samogwałtu zamiast pigułki gwałtu. Czy na przykład coś takiego byłoby kompromisem? Nie, no proszę pana, to jest absurd taki. Nie. I w pewien sposób jest, ale... O Jezus, to my naprawdę tutaj dyskusję filozoficzną No po co mi ten wywiad? Chciałem się dowiedzieć, jakie jest A kogo pan pyta.pl. No mówię, bez tej filozofii. Pigułka gwałtu jest zabroniona, Właśnie. po nie. No właśnie. No właśnie. Idee wyrażone przez Manifę są ideami uniwersalnymi, więc nie ma znaczenia, czy jestem kobietą, czy mężczyzną. Jasne, jakbyś miał tę ideę tak w paru słowach budować. Wiesz co, no to są idee, które jakby, to są równościowe idee. Chodzi Na przykład takie o sprawy kilka równości, chodzi o podstawowych. sprawy aborcji, chodzi o prawa kobiet. Znaczy, no, ale te idee, na przykład tak, te idee to walka, no, Zajmuje się sztuką, zajmuje się kulturą. Są sprawy równościowe, a Manifa walczy o sprawy równościowe. Jak na ty przykład, walczysz o równość tutaj. Ja walczę na przykład o prawa człowieka, a częścią praw człowieka jest prawo do aborcji. Czyli to nie jest tak, że przejdziesz swoją dziewczyną, tylko twoja dziewczyna przyszła z tobą. Nie, to nie jest moja dziewczyna, ja jestem gejem. Gejem. Tak. No, gejem, czarnym, no, bo zajmujesz się sztuką. To jest mój można było chłopak. się domyślić. Gdzie to? Taki stary? Ale dlaczego stary? No nie, no ty jesteś, ile masz lat? Ile ma lat pański chłopak, przepraszam? Ile on, bo nie jest dla pana za młody? Słucham? Pan jest jakiś media? Tak, z Gazeta TV jesteśmy. A, no to... No, na razie. Hej. O, witamy panią marszałek. Dzień dobry, dzień dobry. Pyta.pl, takie pytanko, czy, no bo taki jest stereotyp, że Tak. w każdej kobiecie jest odrobina mężczyzny. Czy jest to prawda po prostu, że... Znaczy płeć w ogóle jest pojęciem dość rozciągliwym i prawdę mówiąc i w U każdym... mężczyzn szczególnie. I u mężczyzn, i u kobiet, prawda, zawsze jest jakiś tam element czy androginiczności No u zawsze jednak u ten kobiet, element rozciągający. prawda, czy u mężczyzn, prawda, bardziej tak kobiecy. Tak, no to się oczywiście zdarza, to jest kwestia Nie, no natężenia. zdarza się, że ten Tak. fragment mężczyzn jest w Tak. kobiecie, tak, ale czy odwrotnie też W bywa? każdą stronę bywa i bywają, tak powiem... Trójkąty też. Tak, to można powiedzieć o pewnej skali, prawda. Pani na jaką skalę to osobiście? Co ja osobiście... No w tym uczestniczy, w tym, czy że A wszyscy... wie pan, ja się nie mierzę, nie mam takiej potrzeby. Natomiast myślę, że po prostu ludzie są na tyle zróżnicowani i na tyle bogaci, jeśli chodzi o swoją budowę, że te elementy istnieją. No tak, różne czy rzeczy one można tam istnieją, wsadzić, czy nie prawda? istnieją, w jakim zakresie, to nie ma znaczenia. A w pani osobiście, jak często bywa ten element mężczyzny? Ale jaki element gdzie się odbywa? Ty pierwiastek, element, fragment mężczyzny. A to nie na dildo. tym polega, chyba że coś tam się odzywa, jakiś element nagle, także nie. No. Rzadko, przypadkowo. Prawdę mówiąc, nigdy pod tym względem nie patrzyłam na siebie, także nie mam jakiejś autoanalizy na ten Możliwe, że się zdarzy, ale pani nie zauważa. Nie, no bo to nie na tym polega, że tam się coś nagle objawia czy pojawia, tylko po się. prostu człowiek jest tak zbudowany, no i tyle. No, że czasem coś tam po prostu wejdzie.
No, to tam w tej Nie wiem. sferze Nie, sunie się, prawda? no nie wiem, pewnie bym tego tak nie ujęła, jak pan to chce. Rozumiem, no ale to No, tak, ale każdy ma swój tak. punkt widzenia. Tak jest. Uwaga, skandujemy hasło 3 razy. Pamiętajcie. Dobrze. Uwaga, 3 brzmi. Jesteśmy razy, silne, 3 razem razy, silniejsze. 3 Jesteśmy razy. silne, razem silniejsze. Jesteśmy silne, razem silniejsze. Jesteśmy silne, razem silniejsze. I wielkie brawo my! To jest Meru, proszę zobaczyć z punktu widzenia Pindolokamery. Meru, pomachaj kameru. Nasz sharpshooter. Jak bardzo się zmienia Manifa co roku. Co w tym roku jest takim głównym akcentem Manify i co było może czego nie widzieliśmy w zeszłych latach? Ja mam wrażenie, że przyszło dużo dziewczyn i chłopaków, którzy wcześniej w ogóle nie pomyśleliby o tym, że chcieliby przyjść. Czarny protest bardzo dużo zmienił. Ja się mega cieszę. Muszę odebrać telefon. Mama dzwoni, widzę, tak. Gdzieś jest. Moja mama gdzieś tu jest, muszę ją znaleźć. Tata gdzie jest? Tata chyba jedzie z mamą. Mamo? Tata jedzie z mamą. No. Ale ciekawe jak to wygląda, zwizualizowałem sobie, tata jedzie z mamą. I już się skończyła rozmowa, jak tam, tata ostro jedzie z mamą? Tak, jadą, tylko nie wiem gdzie są jeszcze. Ostro z nią Ale jedzie. jakoś znajdę ich. Znaczy, jak ich nie znajdę, to będzie sukces tej manify, bo będzie dużo ludzi, nie? Standardowe pytanie do mężczyzny na Manifie, czy wszedłeś dlatego, żeby być towarzyszem koleżanki, czy po prostu jesteś tak samo pełnoprawnym uczestnikiem Manify i wszedłeś też walczyć o swoje prawa? Przyszedłem walczyć o prawa mniejszości i o prawa kobiet, bo one są gwałcone w Polsce. A czy zdajesz sobie sprawę z tego, że na przykład wasze poglądy mogą być odbierane za radykalne przez niektóre środowiska? Można zostawić taką tą pigułkę dzień po, prawda? I pigułkę gwałtu. Też są przedstawiciele grupy, która chciałaby legalizacji, mówiąc, że to nie oznacza, że pigułka gwałtu nie oznacza, prawda, że jest gwałt. To sama pigułka nie gwałci, tylko gwałci człowiek, prawda? Czyli ludzie, którzy nie mówiąc o legalizacji gwałtu, chcieliby zezwolić zalegalizować pigułkę gwałtu, czy byłby w stanie pójść na taki kompromis, że i ona byłaby legalna i też pigułka dzień po? Co za bzdura! No, nie sądzę, ja nie sądzę, bo no jednak pigułka gwałtu to jest coś innego, zabiera ci świadomość, coś takiego. No ale jeżeli ktoś zażywa ją świadomie, to jest to GHB, substan hydromaślan, To prawda? jest nadal, stracisz świadomość i co później się dzieje, co później robisz, co później to jest wymówka do tego, co się stało później, możesz popełnić przestępstwo na przykład, bo wziąłeś pigułkę gwałtu, no nie sądzę. Aha, a pigułka... Bzdura, to jest cały czas bzdura, to jest wciąż bzdura. Dobrze, ale a czemu na przykład tak mocno na przykład Platforma Obywatelska się promuje tą pigułką? Że odżegnujemy się od polityki na Manifie i to jest chyba Tak, bardzo... ale jednak nazywa się pigułka Dzień PO, prawda? No to... Ja uważam, że mamy prawo do świadomych decyzji i świadomą decyzją może być to, że wezmę pigułkę Ela One i będę bardzo szczęśliwa, że będę miała do niej dostęp. Nie chciałabym mieć przymusu zrobienia tego, ale jeżeli mam... Nie, to jest bzdura, ta rozmowa jest w ogóle bez sensu. A pigułka samogwałtu. Dzięki. Ale nie częstuję. Mam ostatnią. Myślę, że udzielanie wywiadu podczas przemówienia jest bardzo głupim pomysłem. Naprawdę nic nie słyszę. No właśnie, udziela pani wywiadu podczas niż przemówienia. czymś, co- Słucham? Udziela pani wywiadu podczas przemówienia. Nie wiem, czy jest dobrym pomysłem. Większość kobiet z niepełnosprawnościami Serio? Ja- pozostaje nieaktywna zawodowo. Przepraszam Państwa najmocniej za zgrzytanie zębami. To hasło jest idealnym, że tak powiem, punktem wyjścia do rozmowy dla krokodyla. Jest nawiązanie do zębów, więc ja bym tutaj wykorzystał tę sytuację i powiedział o swoich postulatach. Wstydzi się, że kobiety się wstydzą. Dlatego musiała wziąć transparent, żeby... Ty jesteś kobietą. Przepraszam, ja nie... No proszę bardzo, nie ma problemu. Nie poznałem cię. Nie poznałem cię. O, siema, kobieto. Cześć. Co to ty walczysz? Co jest dla ciebie najważniejsze? O równouprawnienie. No to da się zauważyć, ale rozumiane jakoś tak konkretnie... W jaki sposób? No, że wyglądasz jak facet. Nie, ja wyglądam jak ja. No to też fakt, tak? Krokodyl jak krokodyl. Ale słuchaj, a może zrobimy... Na przykład o wolność wyglądania na przykład walczę. Tak, i na przykład od razu ja nie jestem traktowany poważnie, bo mam krokodyla. I przez was też, czyli jest to hipokryzja. Nie, krokodyle traktuję bardzo poważnie ze względu na zęby. Ten to dopiero ma problemy ze zgrzytaniem. Taką szynę wyobrażasz sobie krokodylowi zamontować? Tak, zawsze można zrobić tak, że jedno zrobi kroka, a drugie dyla też, prawda? Taka. No tak, też. A czemu PO tak mocno tutaj wchodzi na tą manifę? Pigułka Dzień PO. Dlaczego to ma być Dzień PO właśnie? Chyba nie rozumiem pytania. No bo ta pigułka Dzień PO. A, dzień PO! Ale to, że będzie w kalendarzu oznaczony? Chyba tak, no wy o to walczycie, nie ja.
No, znaczy nie, jak dla mnie to wiesz, są różne dni w kalendarzu, więc może być też i dzień PO tej pigułki. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Kłaniam się. Doktor Hazan jako dyrektor szpitala na Madalińskiego odmówił kobiecie usunięcia ciąży. Kobieta nosiła chory płód. Przedłużał Podczas procedurę. ciąży. No, płód może, no tak, mogła też nosić w torebce. No właśnie. Tak, w każdym razie nie dopuścił Strasznie. do tego, by usunęła ciążę, chociaż było to jakby zgodne z prawem. Oczywiście jest bezkarny. Teraz wszedł do zespołu w Ministerstwie Zdrowia, Na który czym się gra? zajmie opieką okołoporodową, ponieważ ten lekarz, on podobno więcej wie niż inni. Rozumiem, dziękuję bardzo. Obecnie obowiązujące prawo pozwala kobietom w 3 przypadkach dokonać legalnej aborcji. W praktyce przez, nie powiem nadużywanie, wykorzystywanie klauzuli sumienia w wielu szpitalach, a nawet w całych województwach, jak na Podkarpaciu, kobiety tej aborcji dokonać nie mogą. Nie tylko nie mogą, ale jeszcze na dodatek nikt nie chce im udzielić informacji. Nikt im nie proponuje nawet. Nikt nie chce im udzielić informacji, gdzie mogłyby tego dokonać. W moim przypadku narzucanie mi prawa, które jest tak de facto prawem religijnym, bo się opiera na wierze, jest sprzeczne moim zdaniem z konstytucją, aczkolwiek... Ale pani o to walczy. Pani walczy o to, żeby to było przestrzegane, tak jak... Ten transparent mówi o tym, że legalne prawo w Polsce nie jest przestrzegane. I on dotyczy tego. Natomiast moje prywatne przekonania są jeszcze... Czyli najpierw chciała pani osiągnąć to, oczywiście. a potem pójść dalej. Tak. Czyli palec, potem cała ręka. Nie chciałabym się w to wdawać. Ja osobiście uważam, że do 3. miesiąca powinna być dopuszczalna aborcja. Ale jest to człowiek poniżej 3. miesiąca? Nie, ja uważam, że to jest płód. A 3. miesiąc, 1 dzień jest człowiek. Proszę pana, taka dyskusja jest w tej chwili bezprzedmiotowa, bo na ulicy trudno jest w parę minut o tym powiedzieć. Rozumiem. To jest kwestia też filozofii życiowej. Dobrze właśnie, kurwa. Dobrze, zawsze takie, aha, jakie ładne ujęcie, że wychodzimy zza winkla. Idealne, widziałeś? Co, kończymy? Jak kończymy, no co ty? Czy takie walenie w takiej dużej grupie jest bardziej atrakcyjne niż walenie samemu? Słucham? Czy walenie w dużej grupie jest bardziej atrakcyjne niż walenie samemu? Nie słyszę. Czy walenie w dużej grupie jest bardziej atrakcyjne niż walenie samemu? Nie słyszę tak Lubi pan walić w dużej grupie, lepiej niż samemu. I to spontanicznie, bez próby, zawsze improwizacja. Tak? Na spontana, Improwizacja. To jest improwizacja. Z kobietami starszymi, młodymi, wszystkimi. Słucham? Z kobietami starszymi, młodszymi, wszystkimi. Tak, spotykamy się w takich miejscach, w różnych. Pan powinien mieć coś do uszu, bo panu słuchu szkodzi. Ja mam na przykład takie... Będę miał niedługo. Naszych praw nie oddamy, zabrane odbierzemy. Jakich praw to dotyczy? Wszelkich praw obywatelskich. Które konkretnie prawa pan stracił? Jakie prawa pan stracił? Jakie pan prawa czuje, że panu odebrano? Oj, wie pan co, długo by mówić, a kogo pan reprezentuje? Pyta.pl. Pyta.pl, to gazeta.pl taki. Dział tam kultura taki trochę przymierzenie oka, no ale kultura przede wszystkim. W sensie jakieś takie przywileje, które pan uważa, że panu zabrano. Zacznę od kobiet może, chociaż kobietą nie jestem. Tak? Kobietą nie jestem, ale... No tak, to... Kobietom odbiera się ich obywatelskie prawa do decydowania o sobie. To jest podstawowa rzecz. Zabiera się im godność. Ale tak o panu co zabrano? Powiedział pan, że długo by wymieniać, więc jakieś prawo, które panu zabrano. Proszę pana, odbiera mi się prawo do swobodnej demonstracji. Nie, demonstruje pan swobodnie. Nie, to jest... Odebrano mi prawo do swobodnych gromadzeń pod Pałacem Prezydenckim. Co 10 każdego miesiąca... Do ratusza, że chce pan demonstrację zrobić. Ale nie ratusz. Ratusz zachowuje się w porządku. Nasze miejsce Czemu zajmowane... nie ma tej demonstracji? Dlatego, że BOR zajmuje nasze miejsce. Po prostu. BOR jako instytucja państwowa. Stoi tam, gdzie... Tak. A nie możecie stanąć kawałek dalej? No więc stajemy kawałek dalej, ale wie pan, no kawałek dalej to już nie jest to, gdzie... To już nie jest to miejsce, które zostało wyznaczone. To jest odbieranie swobód obywatelskich. Seksizm, neoliberalizm, homofobia, to samo. No
A neoliberalizm, czyli co to jest ten neoliberalizm? Jak to się definiuje? Nie usłyszałam pytania, przepraszam. Bo rasizm, seksizm, okej, rozumiem. Neoliberalizm, coś takiego. Znaczy jak się definiuje? Co pani rozumie przez neoliberalizm? A po prostu pani to transparent. O, znam to. Podaj nogę. Jedna obok drugiej. Wściekły szpaler. Dalej. Jeszcze za cicho krzyczymy. Znam to. Jeszcze za mało nas. Pani śpiewają. Podaj rękę. Podaj nogę. Jedna obok drugiej. Ciągnij. Nie ma pan kutasa. Nie ma pan grzyba. Chciałam pozdrowić męża! Siedzi w domu sam biedny. Siedzi w domu sam biedny. No, opiekuje się dzieckiem! A, taki to pożyje. Czy to jest zorganizowana organizacja? To jakaś Antifa, tak? Ja odmawiam. Nie z Antify. Pyta jest z wami, tak jest. A nikt nie chce powiedzieć, co to za organizacja. Chciałem tylko spytać, czy to jest ta Antifa, czy to jest coś innego. Ja nic nie wiem, w sensie nie pytajcie. Okej. Ale tutaj jakie, o, też czerwone jakieś te, nie? Znaczy no kolega coś wie chyba, skąd jest. Zgadzamy się na tym, żebyś nas kręcił. Ale możecie nie chcieć się wypowiadać, ale ja was mogę nagrywać jako uczestników zgromadzenia publicznego. Haha. Znaczy brak odpowiedzi na to, że jest to Antifa, łowcy HIV-a. Zeście Antifa, czy nie? Ojejku, dlaczego tak tutaj to jest napaść fizyczna. Tak na mnie wtargnąłeś. Delikatnie, no bo to przyjemne w sumie. Masz miękki brzuszek. To będzie na mnie też padał, tak? Co mnie popchniesz, co? Ty, słuchaj, chcesz się ze mną bić? Tak. Uderz mnie jeszcze raz, to ci odpowiem. Nie popychasz. Nie jesteś dziennikarzem, jesteś Jestem, kurwa oczywiście, że złym jestem. trolem. Idź sobie, zarabiaj na kimś dziennikarzem. innym. Nie Proszę, dotykaj odsuń mnie, się dotykaj ode mnie, mnie. bo ci pierdolę. Przestań mnie dotykać, Ty dobrze? mnie dotykasz. Ty mnie dotykasz. No to pan weźmie tego trolla. Dziennikarzem. To mnie pasa. Nie moja wina, że coś się Idzie i natykałem. prowokuje cały czas. Jak idę obok nich, mam prawo nagrywać demonstrację publiczną, prawda? Mam. Jestem dziennikarzem. Nagrywać? Nie Tak. jesteś dziennikarzem, jesteś A bo żenującym to jest trolem. twoja... Idź zarabiać na czym chcesz. To Nie jest na ludziach jakaś porządnych. twoja jazda, no. Moja jazda. Twoją legitymację jakąś Tak. dziennikarską? Poproszę. To tak przystoi ojcu z tymi lewakami, no proszę. Co znaczy z lewakami? No takie radykalne, tam czarnego kota mają to marksiści. Nie wszyscy, nie mówię, że wszyscy, ale Ja część. myślę, że to są ludzie, którzy walczą o demokrację i o porządek prawny w Polsce. Co te wszystkie starsze panie pomyślą? A niech myślą, co chcą. Hajs się musi zgadzać. Ja popieram tego człowieka. Co? Ja popieram tego gościa. Brawo! 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 Ja jestem z tej frakcji, najmniejszej. Świadczenie usług seksualnych w Polsce. Zostawcie tamte, on jest lepszym przywódcą. Kryminalizacja miejsc pracy seksualnej naraża osoby pracujące seksualnie. Jesteśmy z tobą. Dobrze wyglądał jako przywódca. Ja nie wiem, kto to jest. No, nieważne, ale dobrze wyglądał jako przywódca. Tak, no tak. Rybun ludowy taki. Ale ja myślę, że to jest to wszystko mało. Mało. To jest jeszcze mało. Po prostu. Bieda. A dlaczego? Bo mało. A dlaczego mało? Ktoś musi mieć więcej. Żeby ktoś miał mniej. No. Takie same prawo jak kobiet, jak każdy inny zabieg. Każdy inny zabieg. Tak jest. Pomógł pan komuś już w aborcji? Pewno. Pewno, ja. Wspierając. Wspierając. Dobrze, i Falcon Punch. Hej! Dziękuję. Uwaga, uwaga, tutaj wśród demonstrantek i demonstrantów przechadzają się panowie z pyta.pl. Brawo! Brawo! Ich ignorować. Brawo! Nie rozmawiać z nimi. Ale my już nie skończyliśmy. Na ich pytania i tak dalej, bo skończyliśmy. to jest zupełnie bez sensu. No i pozdrawiamy oczywiście panów z pyta.pl. Pozdrawiamy, wielkie brawa! W tej manifie. Brawa! Ej, co za lipa.
Widzisz, Pyta.pl na Manifie to tradycja swoista. Już nawet, uważam, że mimo pewnych może i antagonizmów, które są wyczuwalne raczej ze strony demonstrantów niż naszej, to nawet sami demonstranci i organizatorzy raczej nie wyobrażaliby sobie demonstracji takiej jak Manifa bez Pyty.pl. Tak więc dbamy o to, nie powinienem w okularach, to niegrzecznie, żeby tu przychodzić i będziemy przychodzić regularnie. Dziękuję bardzo, kłaniam się, Jaok, Pyta.pl. Dziękuję. Dziękuję pani też. Dzięki.